Siemandero wszystkim, z tej strony Długi. Witam Was na moim kanale Anatomia Broni Palnej. W dzisiejszym odcinku chciałbym zająć się kolejnym pozwoleniem do posiadania broni, jakim jest pozwolenie do celów ochrony osobistej. Dla kogo jest takie pozwolenie, do czego nas ono uprawnia i jak je zdobyć, dowiecie się u mnie, jak to wygląda krok po kroku. Oczywiście, jak to przy zdobywaniu każdego pozwolenia do posiadania broni, jest szereg warunków do spełnienia oraz droga do przejścia, a niestety pozwolenie do celów ochrony osobistej jest jednym z pozwoleń, które najtrudniej uzyskać, jeżeli jest się zwykłym, nieumundurowanym śmiertelnikiem. A generalnie dlaczego mundurowi mają łatwiej, a cywile mają z tym problem? Ponieważ jeżeli jesteś zwykłym cywilem, chodzisz do normalnej pracy, nie jesteś w żadnej służbie, to musisz wykazać stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia. Niestety, jak to zwykle u nas w Polsce, większość rzeczy jest mocno uznaniowa i niestety to jeżeli ktoś rozpatruje Twoje stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia, jest to uznaniowe. Ktoś może uznać, że faktycznie spełniasz te kryteria, a ktoś może powiedzieć, że no jednak, sorry gościu, ale nie spełniasz tych kryteriów i nie należy Ci się pozwolenie do posiadania broni. Do celów oczywiście ochrony osobistej. Także z doświadczenia wiem, że zwykli ludzie, którzy nie są politykami, jakimiś ważnymi biznesmenami albo naprawdę zajmują się rzeczami związanymi z jakimiś, powiedzmy, bardzo kluczowymi lub strategicznymi interesami państwa, no to ich wniosków niestety nie rozpatruje się pozytywnie. W sumie to już nie są szalone lata 90., gdzie każdemu dawali na ochronę osobistą tam gazówkę jakąś, więc no dużo się zmieniło i ten dostęp do posiadania broni do celów ochrony osobistej jest mocno utrudniony. To tak to wygląda, jeżeli chodzi o bycie cywilem. No ale teraz jaka jest różnica, jeżeli jesteś człowiekiem w służbie? Od końca lipca 2023 roku, czyli praktycznie rok temu, sprawa zmieniła się bardzo mocno dla służb mundurowych, ponieważ, cytuję, celem projektowanych zmian jest racjonalizacja przepisów dotyczących dostępu do broni palnej. Ma to istotne znaczenie proobronne, co jest szczególnie istotne w kontekście wojny w Ukrainie. Da szansę na stosunkowo szybkie, a bez dodatkowych kosztów dla państwa, wzmocnienie potencjału obronnego Polski. Zwiększy także poczucie osobistego bezpieczeństwa wśród obywateli, gdyż wzmocni ochronę zdrowia, życia, a także miru domowego. Czytamy w uzasadnieniu, jakie dołączono do projektu autorstwa posłów Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji. No i teraz. Dotychczas, jak to już mówiłem, broń do celów ochrony osobistej umotywować można było tylko i wyłącznie w ten sposób, wykazując stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia. A teraz, obecnie, ułatwiony dostęp jest motywowany chęcią wzmocnienia potencjału obronnego Rzeczpospolitej Polskiej zadeklarowaną przez funkcjonariuszy. I teraz artykuł 3. Ustęp 3 ustawy o broni i amunicji mówi: za ważną przyczynę posiadania broni dla pozwolenia na broń do celów ochrony osobistej osób i mienia uważa się także chęć wzmocnienia potencjału obronnego Rzeczpospolitej Polskiej zadeklarowaną przez funkcjonariusza. I teraz ustawa będzie wymieniać tych funkcjonariuszy, którzy mogą motywować właśnie swoją chęć posiadania pozwolenia na broń do celów ochrony osobistej wzmocnieniem potencjału obronnego państwa. I są to funkcjonariusze Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej, funkcjonariusze innej państwowej formacji uzbrojonej oraz żołnierza zawodowego Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli posiada przydzieloną mu broń służbową, a także osobę pełniącą terytorialną służbę wojskową co najmniej 2 lata. No ale, żeby nie było zbyt prosto, to niestety WOT musiał dostać tutaj przytyczka w nos małego, ponieważ jako że WOT może
argumentować to chęć wyrobienia pozwolenia do ochrony osobistej tym wzmocnieniem potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej, no to niestety WOT musi zdawać egzamin. Normalny egzamin na policji, taki jak zdają zwykli śmiertelnicy, jeżeli chcieliby takie pozwolenie zrobić. Ponieważ dalej czytając w ustawie o broni i amunicji w artykule 16 osoba, która występuje z podaniem o wydanie pozwolenia na broń jest zobowiązana zdać egzamin przed komisją powołaną przez właściwy organ policji ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz z umiejętności posługiwania się tą bronią. Punkt drugi, ustęp drugi. Od egzaminu, o którym mowa w ustępie pierwszym, zwolnieni są funkcjonariusze Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Służby Więziennej, funkcjonariusze lub pracownicy innych państwowych formacji uzbrojonych i żołnierze zawodowi Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, członkowie Polskiego Związku Łowieckiego w zakresie broni myśliwskiej oraz członkowie Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, posiadający licencję zezwalającą na uprawnianie strzelectwa sportowego w zakresie broni sportowej, jeżeli zda taki egzamin na podstawie odrębnych przepisów. Zobaczcie, że nie ma tu nic o Wojskach Obrony Terytorialnej, gdzie w artykule 10 jasno jest powiedziane, chęć wzmocnienia potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej mogą motywować również żołnierze terytorialnej służby wojskowej, który pełni tą służbę co najmniej 2 lata. Tak więc to niestety WOT może motywować swoją chęć tym wzmocnieniem potencjału, ale do egzaminu będą musieli podejść. Także to miejcie na uwadze, żebyście się potem nie zdziwili, że złożycie sobie wszystkie kwity, a potem dostaniecie termin egzaminu i będziecie musieli się do niego uczyć. No ale dobra, mamy już zrobione to tak, że wiadomo, kto może motywować tą kolejną możliwością motywacyjną chęć posiadania pozwolenia na broń do celów ochrony osobistej. Także są to głównie służby. Służby i wojsko, cywile nie mogą tak tego motywować, więc już wiemy, jak to wygląda z punktu widzenia cywilnego i służbowego. No i teraz tak. Na co wydaje się pozwolenie na broń do ochrony osobistej? Pozwolenie na ochronę osobistą wydaje się na broń palną, bojową, gazową, alarmową w postaci pistoletów lub rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrach od 6 do 12 mm. Przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10 MA, miotaczy gazu obezwładniającego. No i w sumie teraz patrząc po tym, co nam tutaj wypisali, to musimy sobie zadać pytanie, co faktycznie możemy kupić. Nie kupimy żadnej broni bocznego zapłonu, ponieważ mamy tu zdefiniowany centralny zapłon. Mamy wszystko w kalibrach od 6 do 12 mm, czyli jakiś tam pistolet 5.7 albo coś, co strzela nabojem kalibru 5.6. To niestety nie wchodzi już tutaj w nasz krąg zainteresowań, ponieważ ustawodawca jasno opisał, co możemy kupić. Teraz jeszcze jest jedna ciekawa sytuacja. Broni palnej i teraz tak. Bojowej, gazowej, alarmowej w postaci pistoletów lub rewolwerów centralnego zapłonu. Znana mi była jedna sytuacja, jak jeden gość kupił sobie Skorpiona na pozwolenie do ochrony osobistej. Tylko że na fakturze było to napisane jako broń krótka Skorpion. Poszedł do WPA i powiedzieli, że mu tego nie zarejestrują. Z tego względu, że w ustawie jest jasno napisane, że mają to być pistolety lub rewolwery. Więc gość musiał grzecznie wrócić do sklepu, poprosić o korektę faktury, żeby na fakturze było to opisane jako pistolet. PCC, pistolet, nawet jeżeli tam będzie pistolet Skorpion po prostu. No i wtedy udało się tą broń zarejestrować.
No i teraz musimy sobie zadać pytanie, na jak długo ważne jest pozwolenie na broń? Otóż pozwolenie na broń, karta rejestracyjna broni palnej pozbawionej cech użytkowych oraz karta rejestracyjna broni pneumatycznej są wydawane na czas nieokreślony. Ale właściwy organ policji może cofnąć pozwolenie na broń, jeżeli ustały okoliczności faktyczne, które stanowiły podstawę do jego wydania lub w przypadku naruszenia przez osobę posiadającą pozwolenie. No i teraz tak, na jak długo ważne jest pozwolenie do posiadania broni? Otóż pozwolenie na broń, karta rejestracyjna broni palnej pozbawionej cech użytkowych oraz karta rejestracyjna broni pneumatycznej są wydawane na czas nieokreślony. Ale właściwy organ policji może cofnąć pozwolenie na broń, jeżeli ustały okoliczności faktyczne, które stanowią podstawę do jego wydania. Więc tutaj akurat okolicznością faktyczną, które stanowiły podstawę do wydania tego pozwolenia, jest właśnie po pierwsze chęć wzmocnienia potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej zadeklarowaną przez funkcjonariuszy. Więc pierwszą rzeczą jest to, że jeżeli odejdziemy ze służby, zwolnimy się z niej, to już nie jesteśmy funkcjonariuszem, czyli teoretycznie ustaje już pierwsza przesłanka. Kolejną rzeczą jest to, że jeżeli jesteśmy mundurowymi, muszę to jeszcze Wam znaleźć, żeby tutaj Was nie wprowadzić w błąd. W artykule 10 jest właśnie napisane, że tam za ważną przyczynę, bla bla bla, mogą tam wnioskować bla bla bla, funkcjonariusze innej państwowej formacji uzbrojonej oraz żołnierzy zawodowych, jeśli posiada przydzieloną mu broń służbową. Więc kolejną rzeczą jest to, że jeżeli odejdziemy ze służby, to po pierwsze nie jesteśmy już funkcjonariuszami, a po drugie nie mamy przydzielonej broni służbowej. Więc teraz jest kolejna rzecz. Czy będą zabierać te pozwolenia, czy nie będą? Jak na razie jest to całkiem świeży temat, ponieważ to dopiero trwa od roku, więc jeszcze nie jesteśmy w stanie dokładnie powiedzieć, jak do tego podchodzą organy, które te pozwolenia mogą zabierać lub wydawać. Więc trzeba się z tym niestety liczyć, że po prostu jeżeli pójdziemy na emeryturę, to stracimy pozwolenie do posiadania broni palnej. Więc nie ukrywam, że patrząc po tym, jak to wygląda, ja chyba bym bardziej zdecydował się na zrobienie kolekcjonerki, będąc w takim wojsku, albo policji. Tutaj akurat dajcie znać w komentarzu, co Wy uważacie, czy nie jest to po prostu tak trochę niebezpieczne, bo szkoda byłoby później stracić po prostu kwity i już nie mieć też możliwości zrobić tej kolekcjonerki trochę łatwiej. Wtedy trzeba będzie przechodzić drogę zwykłego śmiertelnika z tym całym ubieganiem się o pozwolenie na broń. No dobra, ale teraz już kończąc tak jakby drogę służbową, jeżeli jesteśmy w wojsku, czy tam w jakiejś innej służbie, to warunki, jak to wygląda, jeżeli jako zwykły śmiertelnik chcielibyśmy podejść do tego pozwolenia. To każdego z nas, jak będzie chciał takie pozwolenie uzyskać, będą obowiązywały podstawowe obostrzenia, jak przy każdym pozwoleniu do posiadania broni, czyli niekaralność, dobry stan zdrowia psychicznego i fizycznego, ukończenie 21 roku życia, miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i teraz stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia lub mienia, lub ta chęć wzmocnienia potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jesteśmy funkcjonariuszem. I teraz cała procedura generalnie, jak to wygląda. Jeżeli jesteśmy w służbach, to składamy wniosek, który odpowiednio argumentujemy. Praktycznie każda jednostka udostępnia takie wnioski, gdzie możecie sobie tam tylko i wyłącznie podłożyć swoje dane, swoją motywację i w sumie tak to wygląda. Więc składamy wniosek, który odpowiednio argumentujemy, i w sumie czekamy na wydanie promes. Więc jest to na pewno bardzo mocno uproszczone, jeżeli faktycznie chodzi o wydawanie tych pozwoleń na broń w tych służbach, więc praktycznie składamy wniosek, czekamy na promesy, i możemy kupować broń ogólnie. Jesteśmy do tego już uprawnieni, więc jest to mocno okrojone i skrócone. Oczywiście w wojsku będzie wydawało to pozwolenie żandarmeria, w innych służbach będzie wydawał Wydział Postępowań Administracyjnych.
Ale jeżeli jesteśmy po prostu cywilami, no to po tym, jak złożymy wniosek, który odpowiednio uargumentujemy, no, możemy zacząć przygotowywać się do egzaminu. Tak jak już mówiłem w filmie moim poprzednim, który teraz pewnie Wam się tu pojawi w kafelku, warto przejrzeć, jeżeli uczymy się o tej broni, o tych przepisach, warto przejrzeć po pierwsze ustawę o broni i amunicji, rozporządzenie ministra transportu i gospodarki morskiej oraz spraw wewnętrznych i administracji w sprawie przewożenia broni i amunicji środkami transportu publicznego, rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic, rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie rodzajów broni palnej odpowiadających kategoriom broni palnej określonym w dyrektywie w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni oraz rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji. W sumie to jeżeli będziecie się brali za to, żeby się uczyć do egzaminu, to ja dalej cały czas będę jak najbardziej polecał Wam kurs opracowany przez Braterstwo. Tutaj pewnie również Wam wyskoczy do niego link. Jest on skierowany głównie do sportowców, jednak większość materiału się pokrywa i po prostu jeżeli wiecie, że coś Wam jest niepotrzebne, to skipujecie to dalej. No i teraz tak, jeżeli jesteście cywilami i jakimś cudem udało Wam się przejść przez tą, przebrnąć przez tą uznaniowość i doszli do wniosku, komendant doszli do wniosku, że faktycznie należy Wam się to pozwolenie, no to czeka Was egzamin. Jeżeli chodzi o egzamin, to opisywałem go szczegółowo w moim filmiku na temat pozwolenia kolekcjonerskiego, bo to jest taki egzamin właśnie jak na kolekcję. No i tutaj tak, no w zeszłym roku wprowadzono kilka zmian, które w sumie ułatwia drogę ludziom, którzy ten egzamin zdają. Egzamin przeprowadzony jest z WPA, składa się z dwóch części, teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej odpowiadamy na 20 pytań i możemy popełnić 2 błędy. Dawniej było to 10 pytań, gdzie musieliśmy oddać 100% dobrych odpowiedzi, czyli nie mogliśmy się ani razu pomylić. Co jest dość stresujące w momencie, jeżeli podchodzimy do jakiegoś egzaminu, za który płacimy i tam powiedzmy, no, który kosztuje nas trochę czasu i stresu. Część praktyczna, no to obsługa i strzelanie. W sumie tutaj będzie to z jednego rodzaju broni, bo to nie jest jak na kolekcji, jeżeli sobie zaznaczymy pistolet, karabin, strzelba, tylko tutaj mamy tylko i wyłącznie pistolet i rewolwer. Czyli w sumie strzelamy tylko i wyłącznie z pistoletu i rewolweru, a dokładne szczegóły, jak wyglądają strzelania z każdego rodzaju broni, opisuje rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 28 lipca 2023 roku, do którego też polecam zajrzeć, bo tam dokładnie pokazują Wam, jak ten egzamin będzie wyglądał. Za egzamin płaci się 18% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na broń. Na dzień 14 listopada 2023 roku, bo akurat takie dane mam, jest to 628 zł. Za egzamin poprawkowy płaci się 349. Jest to istotna zmiana, ponieważ wcześniej ten egzamin kosztował około 1150 zł. Jeżeli teraz coś się zmieniło i te kwoty są inne, dajcie znać w komentarzu. No i to, kto jest zwolniony z egzaminu, to już Wam mówiłem. Niestety, jak już powtarzam, WOT nie ma tak dobrze, ponieważ WOT ten egzamin musi zdawać. Także mogą to wnioskować tym stałym tą chęcią wzmocnienia potencjału obronnego, ale niestety muszą zdawać egzamin. Także dalej, będąc już abstrahując od służb, będąc cywilem, jeżeli do tego egzaminu się przygotowujemy, no to co? Robimy całość badań lekarskich. O badaniach też nie będę mówił, ponieważ o lekarzu dokładnie mówiłem w moim materiale o pozwoleniu do celów sportowych, także polecam również tam zajrzeć. Jak już zrobimy całość badań, to zgłaszamy się na egzamin i zdajemy go w Wydziale Postępowań Administracyjnych. No i jak już w sumie zdamy ten cały egzamin, no to organ policji jest zobowiązany do wydania nam pozwolenia. Decyzja administracyjna powinna do nas dotrzeć w przeciągu około miesiąca czasu. Jak otrzymamy pozwolenie na broń, no to musimy wystąpić o promesy, chyba że zrobiliśmy to wcześniej. Wtedy nam to troszeczkę czasu może zaoszczędzić.
Dodatkowo czeka nas jeszcze wywiad środowiskowy, który w sumie nie jest niczym specjalnym, ponieważ no, jeżeli będziemy składali wniosek o pozwolenie do celów ochrony osobistej, no to na pewno również dobrze nas sprawdzą już wcześniej, no ale ten wywiad środowiskowy jest, bo musi być. Także w sumie to by było na tyle. Od razu zastrzegam Wam jeszcze raz, że jeżeli jesteście cywilami, na przykład jesteś właścicielem sklepu z bronią, w tym sklepie masz bardzo dużo jednostek broni, jesteś również posiadaczem broni prywatnej, masz w domu na przykład powiedzmy 30 jednostek, jesteś w miarę znaną osobą, która no wiadomo, że zajmuje się tym, czym się zajmuje, no i uważasz, że to pozwolenie na broń do ochrony osobistej mogłoby Ci się przydać, to i tak raczej go nie dostaniesz. Jeżeli nie jesteś po jakichś dawnych służbach, ewentualnie nie masz jakichś bardzo dużych znajomości, to z tym uzyskaniem pozwolenia do celów ochrony osobistej będzie duży problem. Niestety ta uznaniowość jest okropna i straszna u nas w Polsce, mam nadzieję, że kiedyś to się zmieni. Jeżeli chodzi o koszty całego przedsięwzięcia, to dla ludzi w służbach jest to opłata skarbowa 242 zł za wydanie pozwolenia, opłata skarbowa dokładnie, no i koszt jednej promesy, bo prawdopodobnie na jedną klamkę dostaniecie to pozwolenie i to jest 17 zł, czyli płacicie 239 zł i macie pozwolenie do celów ochrony osobistej. Tutaj jeszcze nie wiem, czy wspomniałem, ale warto jest wspomnieć, że jako służba jesteście również zwolnieni z badań lekarskich przy robieniu tego pozwolenia. Także no tak to wygląda przy służbach. Jeżeli chodzi o cywili, no to robimy badania lekarskie i psychologiczne, to jest koszt około 400 do 600 zł. Opłata skarbowa 242, koszt jednej promesy 17, opłata za egzamin teoretyczny i praktyczny 648. No i to w sumie są wszystkie koszta, które nas tutaj dotyczą. No oczywiście do tego musimy zakupić safe lub szafę. Tutaj akurat raczej będzie safe, ponieważ przy ochronie osobistej możemy mieć tylko coś krótkiego, no chyba że uda nam się kupić jakiegoś PMA, który będzie zapisany na fakturze jako pistolet. Więc no wtedy ewentualnie jakaś szafa by się przydała, no ale tak to generalnie wygląda w przypadku ochrony osobistej. Także jak już sami widzicie, przy służbach jest to bardzo mocno uproszczone, chociaż troszeczkę jestem niepewny tej niepewności. Troszeczkę boli mnie ta niepewność, co będzie się działo z ludźmi, którzy będą przechodzili na emeryturę lub odejdą od służby. No bo jeżeli to pozwolenie będzie już wydane, gdzie faktyczną przesłanką jest ta chęć wzmocnienia potencjału obronnego, ale musimy mieć przydzieloną broń służbową, no to jeżeli odejdziemy od tej służby, no to i stracimy broń służbową i nie będziemy funkcjonariuszami. Więc teoretycznie dwie przesłanki nam się kończą. Więc no, jeżeli macie jakieś doświadczenie, wiecie jak to może wyglądać, to piszcie w komentarzu, bo ja jestem sam tego bardzo ciekawy. Niestety nie mogłem się dowiedzieć od moich kolegów w służbach jeszcze jak to wygląda, ponieważ nikt nie miał do czynienia z kimś, kto odchodził ze służby, a zrobił ochronę osobistą na tych właśnie uproszczonych przepisach. Także jeżeli macie jakieś wiadomości, to piszcie w komentarzach oczywiście. No i co, no tak to generalnie wygląda. Jeszcze już tak podsumowując to z mojej strony troszeczkę, ja bym chyba wziął się bardziej za robienie kolekcji niż tej ochrony osobistej, ponieważ no bałbym się tego, że stracę te kwity po tym, jak odejdę ze służby. W każdym razie no zrobili takie uproszczenie, możecie z niego korzystać, jeżeli macie ochotę, korzystajcie. Kilku moich znajomych właśnie tą drogą poszło. Zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie. Także standardowo, jeżeli materiał Wam się podobał, dajcie suba, zostawcie łapkę w górę, podajcie go dalej ludziom, którzy ewentualnie kiedyś się Was pytali o to, jak to może wyglądać, może komuś to pomoże. No i standardowo widzimy się w następnym materiale. Na razie.